Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Początków kultury herbacianej w Korei Południowej doszukiwać należy się w 48 roku naszej ery, kiedy według legendy indyjska księżniczka wyszła za mąż za księcia Królestwa Kaja, które znajdowało się w południowej części Półwyspu Koreańskiego. Ona miała to właśnie sprowadzić herbatę z Indii, zapoczątkować kulturę jej picia i zasadzić pierwsze krzewy. Jako dowód na prawdziwość tej legendy niektórzy podają fakt, że właśnie w południowych górach na południu Korei można znaleźć dziko rosnące jeszcze krzewy, które niby właśnie rosną tam od 48 roku naszej ery. Pierwsze udokumentowane wzmianki na temat herbaty w Korei Południowej pochodzą z IX wieku, kiedy to dostojnik i ambasador chiński Kim Dae-rom, oczywiście był Koreańczykiem, na służbie w Chinach, przywiózł pierwsze nasiona i kulturę picia herbaty właśnie do Korei. Tam założył plantacje, które do dziś działają w Hadong i stamtąd pochodzi również najbardziej ceniona herbata koreańska. No i tak zaczęła się herbata, która początkowo była używana na dworze królewskim oraz do różnych ceremonii duchowych. Później przybył z Chin buddyzm, wraz z nim już w ogóle rozbudowana kultura herbaciana łącząca z filozofią samopicie herbaty. No i rozpowszechniło się to już na wszystkie warstwy. Powstało specjalne ministerstwo do spraw herbaty. Byli urzędnicy, którzy zaopatrywali dwór królewski w najlepszą herbatę. No również składano z herbaty ofiary dla przodków. No i od buddyzmu zaczęło się ogólnopowszechne ruszenie herbaciane w Korei, które wkrótce niestety przygasło. Jak do tej pory herbata w Korei Południowej pochodziła z Chin, była oczywiście uprawiana na miejscu, ale na sposób chiński, przetwarzana na sposób chiński, parzona na sposób chiński, no i właśnie wyparta na sposób chiński. Około XV wieku zaczyna właśnie herbata ustępować miejsca dla wina i innych różnych dziwnych napojów. Wiąże się to właśnie z przybyciem do Korei neokonfucjonizmu, który zaczął wypierać buddyzm i siłą rzeczy herbatę. Buddyści zostali zepchnięci na południe kraju, plantacje obumierają, herbata wychodzi z użycia. Ostatnie ośrodki uprawy i picia herbaty były skupione wokół klasztorów buddyjskich w południowej części kraju i tam w tych górach właśnie pozostały dziko rosnące krzewy po tych ostatnich uprawach, a nie, jak niektórzy chcieliby, właśnie po księżniczce indyjskiej. Herbata w Korei Południowej staje się coraz mniej popularna i tu u schyłku XIX wieku, kiedy już właściwie zanika kultura picia herbaty, pojawia się ostatni wielki koreański piewca, mnich Zen U-chong, który właśnie próbuje jeszcze ratować ginącą kulturę herbacianą, pisze poematy, utrzymuje bliskie kontakty ze środowiskiem artystycznym, z poetami, malarzami, również wprowadza razem z kulturą i filozofią Zen trochę taki zbliżony do japońskiego rytuał herbaciany. Buduje nawet domek swój, w którym przeprowadza rytuał i ten domek odnowiony do dziś można jeszcze zwiedzać. No a następnie przychodzi wojna i przychodzi okupacja japońska, gdzie Japończycy przejmują władzę nad całą Koreą, wprowadzają swoją własną herbatę, zakładają plantacje słynne w posągu, które do dzisiaj są bardzo znane i produkują świetnej jakości herbaty, ale są to już herbaty japońskie, produkowane na sposób japoński, no i również pite na sposób japoński, ponieważ no, dzięki Japończykom i ich okupacji herbata wróciła do łaski, no i znów niestety naleciałość zmieniła całą tą kulturę. Japończycy w szkołach uczą swojej drogi herbaty, czyli chanoyu. Dzieci muszą przeprowadzać ten rytuał już w szkole. No i w ten sposób herbata zaczyna znowu być powszechnie używana, ale tym razem właśnie po japońsku. Pojawia się matcha, pojawiają się odpowiedniki japońskich herbat. No a potem wojna się skończyła, sytuacja polityczna się zmieniła, Korea podzieliła się na pół i od tej pory właściwie możemy mówić już tylko o kulturze herbacianej w Korei Południowej, a to dlatego, że w północnej warunki klimatyczne nie pozwalają w ogóle uprawiać herbaty, stąd no, nie mają tam swojej, z zewnątrz raczej nie ściągają. Jak jest, każdy wie. W dzisiejszych czasach herbata w Korei Południowej nie jest jakimś najbardziej popularnym napojem narodowym. Tutaj oczywiście docenia się dobrej jakości herbatę, ale na równi z zieloną japońską i chińską pija się rodzime. Także można bez problemu spotkać japońską matchę, można spotkać chińskie wysokiej jakości herbaty oraz miejscową produkcję, która jest tak samo ceniona. Co więcej, powstała subkultura herbaciana, ponieważ herbata zepchnięta trochę powiedzmy z
z piedestału najpopularniejszego napoju, stała się czymś, co cechuje właściwie artystów, poetów, młodzież, która założywszy właśnie taką herbacianą subkulturę, skupia się wokół herbaty w czasie przygotowania jakiegoś rytuału, ni to chińskiego, ni japońskiego, generalnie koreańskiego, który jest połączeniem obydwu i uproszczeniem. Trochę filozofii zen, trochę konfucjonizmu czasem w jakiś dziwny sposób i w ten sposób mamy właśnie subkulturę herbacianą. Tutaj młodzież przez internet umawia się na jakieś wspólne spotkania, gdzie rozmawia się o poezji, wygłasza jakieś własne dzieła, rozmawia się o muzyce, o literaturze. Wszystko to właśnie skupia się wokół herbaty, która stała się napojem subkultury artystycznej. Pojawiają się również stowarzyszenia miłośników herbaty, którzy starają się propagować kulturę wśród na przykład przedsiębiorców. Organizuje się spotkania dla firm, na przykład polegające na przymierzaniu ludowych strojów, na przygotowaniu właśnie herbaty, na jakichś ludowych tańcach. Wszystko to jest nacechowane bardziej kulturą i historią miejscową niż delektowaniem się z samą właśnie herbatą, która zepchnięta do subkultury zaczyna trafiać na zewnętrzne rynki i również wzrasta jej produkcja, ponieważ Zachód jest zachwycony koreańską herbatą i coraz więcej jej potrzebujemy. W Korei Południowej zbiory herbaty odbywają się tylko raz w roku, co oznacza, że jeśli dany zbiór ma zostać przeprowadzony na konkretnym krzaczku, to ten krzaczek pomija wszystkie inne zbiory. Tu oczywiście w zależności od terminu wyróżniamy różne zbiory, ale pamiętać trzeba, że nie znaczy to, że 4 razy zbieramy z tego samego krzaczka, tylko raz. Pierwszy zbiór, czyli Wjeon, odbywa się właśnie do 21 kwietnia. Jest to zbiór wiosenny, kiedy herbata jeszcze się nie rozkwitła, nie rozwinęły w pełni listeczki i nie spadły jeszcze wiosenne deszcze. To jest herbata głównie pąkowa, która oczywiście również się dzieli na poszczególne zbiory tych pąków. Tutaj herbata pąkowa, która praktycznie same pączki zawiera, najwyżej ceniona, najlepsza. Kolejny zbiór odbywający się między 21 kwietnia a 5 maja, kiedy już padają deszcze. Jest to herbata deszczowa i ta z kolei zawiera już i listki, i pączki herbaciane. Następny zbiór, Jeongjak, który po 5 maja jest zbierany. Jest to już herbata tylko liściowa i najbardziej popularna, której produkuje się najwięcej i której najwięcej trafia na eksport. Najłatwiej można ją znaleźć w jakichś tutaj naszych nawet sklepach i w internecie już w całym kraju. Te wcześniejsze zbiory są raczej troszeczkę rzadsze. Tutaj wyjątkowo jeszcze warto wspomnieć o wyspie Jeju, o ile dobrze wymawiam, która jest wyspą wulkaniczną i na której próbuje się teraz, już się to zrobiło, wprowadzić znów plantację na wzór japoński. Tutaj uprawia się maszynowo herbatę i tutaj ten zbiór jest już nieuzależniony właściwie od pory roku. Nawet kilka razy próbują zbierać tę herbatę, ale jest to zbiór maszynowy, który przez miejscowych nie jest do końca ceniony, którzy mają oczywiście dostęp do tych lepszych herbat, ale jest to herbata produkowana zgodnie ze wszystkimi normami. Tutaj mamy zapewnione to, że są to uprawy ekologiczne, bardzo często jest odpowiednia segregacja liści, no i przede wszystkim jest to herbata koreańska produkowana na modłę japońską, czyli nie tak jak inne herbaty z Korei, nie jest ona prażona na sucho, tylko właśnie przerywana jest fermentacja za pomocą pary wodnej, tak jak robi się to w Japonii. Stąd powstają herbaty podobne do japońskich, ale nie do końca smakujące jak japońskie. W ogóle herbata koreańska jest to coś między chińską a japońską herbatą, mieszanka, ponieważ krzewy często są chińskie, sposób obróbki jest pomieszany między chińskim a japońskim, za to na tej wyspie produkuje się właśnie herbatę po japońsku i tutaj najpopularniejsza Jeoncha, która jest odpowiednikiem senchi japońskiej, jest często spotykana i jest to główna produkcja właśnie z tej wyspy. Jeongjak, czyli herbata zielona, produkowana w Korei Południowej po 5 maja, składająca się już tylko z listków, bez herbacianych pączków, najpopularniejsza i najbardziej znana z koreańskich herbat. Napar łączy w sobie Chiny i Japonię. Wyczuwa się rzeczywiście, że jest to chiński sposób przygotowania, czyli listki są prażone na sucho, na szerokich patelniach, ale tutaj są ręcznie segregowane i już rolowane wstępnie, czego w Chinach się akurat nie robi. I smak ma coś z Japonii, jest lekki, taki świeżo, trawiasty, warzywny. Doszukać można się tutaj nutki melona, lekko taki kremowy posmak pozostawia. Wyśmienita, bardzo dobra, godna polecenia herbata z Korei. Druga, którą chciałbym pokazać, to właśnie Jeoncha, czyli odpowiednik
Senczy. Koreański odpowiednik senczy to jest właśnie herbata produkowana na wyspie Jeju metodą już typowo japońską, bez suchego podprażania, para wodna, również plantacje są utrzymane tak jak należy to robić w Japonii. Sama produkcja tych herbat nie sięga zbyt daleko, to są świeże sprawy, kiedy to Koreańczycy postanowili wkroczyć szerzej na rynek herbaciany światowy, po to właśnie założono te plantacje, żeby móc przemysłowo produkować już dobrej jakości herbatę. Tutaj napar jest podobny do właśnie typowej japońskiej herbaty. Co ciekawe, właśnie nazwa oznacza sencze, tylko właśnie przeczytaną po koreańsku. Orzeźwiający, świeży smak, bardzo podobny do japońskich herbat, przy czym wyczuwa się tutaj nutę podprażanych orzechów. To jest dość nietypowe. Nie jest to taka całkiem świeżutka herbata, którą często porównuje się w ogóle do gyokuro japońskiej, ale właśnie moim zdaniem znacznie jej bliżej do japońskiej senczy niż do gyokuro. No, kroplą rosy nie nazwałbym tego, ale jest to wyśmienita, orzeźwiająca nutka. Niezwykłe jak w jednym kraju, na różnych plantacjach powstają herbaty bliżej Chin, a tu bliżej Japonii. Polecam kosztować wszystkie koreańskie herbaty, jakie tylko dostaniecie, bo jest ich więcej, chociaż wybór nie jest aż tak ogromny jak na przykład w Chinach czy w Japonii, gdzie ta kultura jest dłuższa i produkcja większa. Korea dopiero rozkręca się na herbacianym rynku i trzymamy kciuki, że będzie coraz więcej, coraz lepszych herbat. Do zobaczenia na naszej stronie czajnikowy.pl.